Dobra, okej, powiedzmy sobie to już na początku, żeby mieć już to z głowy. Tak, okłamałem was. Ale to nie moja wina, bo ja sam zostałem okłamany. Rok temu, zanim sezon się jeszcze rozpoczął, zaraz po tym jak Ferrari ogłosiło podpisanie kontraktu z Lewisem Hamiltonem, to natychmiast, bez żadnych pytań, wsiadłem do hype'owozu Tifosi. Od razu mówiłem, że najchętniej to skipnąłbym ten sezon 2024 i chciałbym się od razu przenieść do sezonu 2025. Omamiony całą włoską propagandą, bez przerwy powtarzałem wam, że ten sezon będzie naszym sezonem. Przez cały rok czekałem na rozpoczęcie tegorocznych zmagań. Oczekiwałem z podekscytowaniem na pierwszą rundę w Australii. Marzyłem i śniłem o potężnej wygranej potężnego 7-krotnego mistrza świata już w pierwszym Grand Prix wspólnych jego jazd z zespołem z Maranello. Nie mogłem się już dosłownie doczekać smaku piccolo, które chłodziłem przez ostatni rok, które to miałem zamiar otworzyć podczas świętowania zwycięstwa Sir Hama w Melbourne. I co? I gówno Popłakałem się. Z tego miejsca chciałbym przeprosić wszystkich, którzy uwierzyli w moje słowa i też spodziewali się czegoś więcej. Ale znowu, miejcie na uwadze to, że ja też zostałem oszukany i ja też jestem ofiarą. A co do Ferrari, to w tym filmie jest przygotowana cała specjalna sekcja na temat tego zespołu, ale wszystko w swoim czasie. Jednak abstrahując już od tych deluzjonalnych oczekiwań Nie, czekaj, co? Deluzjonalnych? Jak to jest po polsku? Abstrahując już od urojonych oczekiwań Tifoso, wyścig na ulicach Melbourne był naprawdę mega dobry. I już teraz jest mocnym kandydatem do bycia jednym z najlepszych wyścigów tego sezonu. I właśnie w tym filmie omówimy sobie dokładnie ten wyścig, ponieważ naprawdę skradł on moje serce. Natomiast jeżeli ty nie chcesz, żeby tobie ktoś coś ukradł, na przykład twoją tożsamość, to bardzo dobrze się składa, ponieważ partner mojego kanału, Incogni, ma coś specjalnie dla ciebie. Twoje dane osobowe mogą być widoczne w internecie i dostępne do wglądu dla niemal każdego. Brokerzy danych zbierają informacje o twojej aktywności online, adresie zamieszkania, numerze telefonu, a nawet historii finansowej, a następnie sprzedają je różnym firmom. Może to prowadzić nie tylko do spamu czy agresywnego marketingu, ale także do poważniejszych zagrożeń, takich jak na przykład kradzież tożsamości. Usunięcie tych danych na własną rękę, nawet pomimo RODO, jest trudne i czasochłonne. Ale na szczęście jest rozwiązanie. Incogni. Jest to usługa, która automatycznie wysyła żądania usunięcia twoich danych z baz brokerów, dbając przy tym o ich regularne kasowanie. Cały proces jest mega prosty. Tworzysz konto, dajesz Incogni upoważnienie do działania w twoim imieniu, a Incogni automatycznie monitoruje sytuację i wysyła kolejne żądania, gdy tylko twoje dane pojawią się ponownie w internecie. Jeżeli zależy ci na prywatności i chcesz uniknąć ryzyka, to użyj linku z opisu tego filmu incogni.com/rajdy i zabezpiecz swoje dane już teraz. Dzięki temu linkowi otrzymasz specjalną zniżkę aż 60% na roczny plan na usługę Incogni, a twoje dane będą bezpieczne. Jeszcze raz link to incogni.com/rajdy i znajdziesz go w opisie, a teraz przejdźmy już do głównej części filmu, którą jest analiza oraz moja recenzja wyścigu o Wielką Nagrodę Australii 2025. Więc zacznijmy od tego, że tak, Sergio Pereza już z nami nie ma, miał naprawdę przepiękny pogrzeb. Logana Sargenta już z nami nie ma i Micka Schumachera już dawno z nami nie ma. A to właśnie ta legendarna trójka w latach 2021-2024 była liderami tak zwanych Mistrzostw Świata Dekonstruktorów, czyli kierowców, którzy wypracowali sobie ciężką pracą w pocie i krwi, poprzez swoje wypadki na torze, największe straty finansowe dla swoich własnych zespołów. Schumacher wygrał tę klasyfikację w latach 2021 oraz 2022, Sargent w 2023, a Perez rok temu. Więc musimy się już teraz najlepiej zastanowić, kto będzie liderem w tym roku. Dawajcie swoje przewidywania już teraz w komentarzach, natomiast ja wiem tyle, że chyba najbardziej na wygraniu tej konkurencji w tym sezonie zależy młodemu brytyjskiemu kierowcy zespołu Haas, Oliverowi Bermanowi, który już właściwie od razu w pierwszym treningu, zaraz po tym jak tylko wsiadł do bolida, to wziął i go brawurowo rozdupcył o ścianę po zakręcie 10.
No tutaj jego wina w 100%, po prostu stracił kontrolę, zdarza się nawet najlepszym. To spowodowało pierwszą czerwoną flagę tego sezonu, spowodowaną wypadkiem kierowcy, a chwilę po niej była kolejna czerwona flaga. Bo Jack Doohan wjechał se na żwir i ten żwir wleciał na tor, więc trzeba było go posprzątać. Pod koniec sesji spina zaliczył jeszcze kierowca numer 1 Mercedesa, George Russell, natomiast finalnie najszybszy był Lando Norris przed Sainzem i Leclerciem. W drugim treningu Norris pościgał się z Lawsonem na wyjeździe z pit lane i to będzie prawdopodobnie jedyne ściganie się Lawsona z którymkolwiek z kierowców McLarena w tym roku. Ale ja jeszcze nie będę nic spoilerował. Gasly wyjechał sobie na żwir, Hülkenberg zrobił to samo, Tsunoda podobnie, Stroll też wyjechał, ale na trawę. Natomiast najszybszy był Leclerc przed kierowcami McLarena. Ostatni był Berman, bo on to w ogóle nie wyjechał po tym swoim wypadku z FP1, a najbardziej rozśmieszyło mnie to, co było po tej sesji treningowej. Bo w obu sesjach kierowcy Red Bulla radzili sobie dosyć słabo. W pierwszym treningu Max był 5, a Liam dopiero 16, natomiast w drugim treningu Max był 7, a Liam ponownie dopiero 17. I tam były wywiady po tym FP2 i wywiad z Yukim Tsunodą wyjątkowo przykuł moją uwagę. Ponieważ japoński kierowca Minardi powiedział, że byliśmy dzisiaj szybcy, co jest naprawdę bardzo fajne. Byłem znacznie szybszy niż niektórzy kierowcy, mam na myśli na przykład Liama, bo on... może nie będę mówił zbyt dużo. Bo właśnie w obu sesjach obaj kierowcy Alfa Tauri zakończyli przed nowym, starym nabytkiem Red Bulla. I coś mi się wydaje, że takich małych uszczypliwości ze strony Tsunody w kierunku Lawsona będzie w tym sezonie sporo. I już mi to trochę zaczyna przypominać sytuację z George'em i Valtterim z 2021 roku. I naprawdę mam nadzieję, że Yuki i Lawson w tym sezonie będą ze sobą walczyli często na torze i naprawdę nie mogę się doczekać takiej Imoli, tylko że teraz zamiast zespołu A Mercedesa i zespołu B Williamsa będzie Red Bull i Toro Rosso. Byłoby to absolutnie przepiękne i komiczne. W trzecim treningu Oli, co boli Oli znowu dosłownie na pierwszym okrążeniu po wyjechaniu na tor po raz kolejny odwalił cudowną akcję, kiedy to się obrócił i zakopał i wysiadł z bolidu i nie trenował i miał fajrant już na sobotę. Ponieważ także jeśli chodzi o kwalifikacje, do których za chwilę przejdziemy, musiał on sobie je odpuścić z racji na awarię skrzyni biegów, która wyszła na jaw podczas jego okrążenia wyjazdowego. Czyli podsumowując, wypadek w FP1, opuszczenie z tego powodu FP2, wypadek na początku FP3 i opuszczenie kwalifikacji. Czy to jest najgorszy początek sezonu dla kierowcy w historii Formuły 1? W każdym razie, najszybszy w tej ostatniej sesji treningowej był Oscar Piastri, a innym kierowcą oprócz Bermana, który musiał odpuścić sobie tę sesję, był Liam Lawson, któremu się samochód zepsuł. Ale co do Lawsona, to ten, jak ostatni Sergio Perez jadący Red Bullem, odpadł już w Q1. Będąc na P18, Lawson wyjechał na tor poprawić swój czas i przejechał makabrycznie wyglądające okrążenie. Bardzo nerwowe i słabe i widać było, że po prostu się męczy za kierownicą tego samochodu. A na samym końcu tego okrążenia, taka wisienka na torcie, wyjechał poza tor i nie poprawił swojego czasu i gitara fajrant. Drugim asem był największy młody talent, przyszła gwiazda Mercedesa Kimi Antonelli, który po prostu najzwyczajniej w świecie nie miał tempa i nie przeszedł do Q2. Aczkolwiek tak, widziałem, że tam tłumaczyli, że miał rozwaloną podłogę chyba, czy coś takiego. No w sumie tak może być, bo po tym jak on po tarkach podczas treningów, to ja bym się nie zdziwił nawet. Co ciekawe, osobą, która ściągnęła Kimiego w dół do ostatniej piątki, był nie kto inny jak potężny mistrz świata Formuły 2, Gabriel Bortoleto w Sauberze. Czajcie to? W Sauberze zrobił w czasówce Mercedesa w zasadzie bez mydła. Oprócz tych wymienionych odpadł też Hülkenberg, już w pierwszej czasówce przegrać z amatorem z Brazylii to trzeba mieć naprawdę talent i 19 był Ocon. Natomiast w Q2 to ten Bortoleto prawie rozwalił bolid, ale opanował tego zielonego potwora. Hamilton jechał chwilę pod prąd, psując tym samym czasówkę niektórym kierowcom, na przykład Doohanowi, przez co odpadł właśnie ten nowy Austriak, Bortoleto, para Astona Martina i algierski kierowca Toro Rosso. W Q3 po pierwszych przejazdach najszybszy był Verstappen przed Russellem i Leclerciem, natomiast na koniec najszybszy okazał się być Lando Norris.
No ogólnie tam pierwsza trójka raczej do przewidzenia była. Ale zdecydowanie do przewidzenia nie była pozostała lista kierowców i ich kolejność. Bo jako czwarty do wyścigu zakwalifikował się George Russell, bardzo ładnie, natomiast piąty był Tsunoda, a szósty Alex Albon. Obaj przed oboma kierowcami Ferrari. Ale podczas wyścigu kierowcom Ferrari poszło lepiej, prawda? Zanim przejdziemy do wyścigu, to jeżeli nie chcesz przegapić pozostałych filmów w tym sezonie, to przypominam o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. A jak robisz, to daj sobie dzwoneczka. No więc jeszcze przed wyścigiem mocno padało i wszyscy kierowcy założyli na start opony przejściowe. Znaczy wszyscy poza Strollem. Kierowcy wyruszyli na okrążenie rozgrzewkowe i francuski debiutant w bolidzie Vicarba już od razu wjechał prosto w barierki. Tam Hadjar chyba najechał na białe linie, a trzeba pamiętać, że to są zwykłe drogi w Melbourne, a nie przecież permanentny tor. Więc te linie maźnięte są tam po prostu zwykłą farbą. Więc najechanie na taką linię i wciśnięcie gazu będąc na niej kończy się w takich warunkach pogodowych właśnie w ten sposób. Było to przykre, ale tak jak napisałem na moim X-ie, swoją drogą jeżeli ktoś mnie jeszcze tam nie obserwuje, to sporo traci, bo tam się właśnie udzielam najczęściej, link jest w opisie. Max Verstappen też kiedyś rozbił się przed wyścigiem, a później zdobył 4 mistrzostwa pod rząd. Nie skreślajmy Hadjara czy Duana. No bo właśnie, co do Duana, kolejnego cudownego debiutanta. Była tam przerwa, Stroll założył jednak opony przejściowe, jak normalny człowiek. I jak już kierowcy ponownie ustawili się na gridzie i wyścig wystartował, to kolejny amator, tym razem domowy bohater Jack Doohan, także brawurowo wjechał w barierki i swojego bolida. Ale co więcej, bo do tej dwójki ogórów dołączył kolejny ogór w postaci Carlosa Sainza, który też swoje zmagania zakończył już na pierwszym okrążeniu, umieszczając swojego naprawdę szybkiego Williamsa. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, prosto w ścianę przy prostej startowej. To wszystko naturalnie wywołało safety car. Po drodze, zanim Doohan i Sainz się rozbili, to Max zdążył wyprzedzić Oscara i objął w wyścigu P2. Samochód bezpieczeństwa trwał kilka okrążeń i restart miał miejsce na 8. okrążeniu. A po kilku okrążeniach bez większych zmian w tabeli został włączony DRS. Na 14. okrążeniu potężny Włoch wyprzedził Hülkenberga w walce o 12. miejsce, a chwilę po tym wyspinował, ale on akurat nie wjechał w barierki. Natomiast Hülkenberg odzyskał tym samym pozycję, jednak młody Kimi chwilę po tym i tak znowu wyprzedził tego Hülkenberga. Także póki co to największą rozrywką to była walka Hulka z mrówą, na to wychodzi. Dlatego, że w tej pierwszej części wyścigu pierwsza trójka już jechała właściwie swój własny wyścig na tym przodzie. Oddalili się od czwartego George'a, natomiast nie było tam jakiejś bezpośredniej walki pomiędzy nimi. Ona była dopiero na 17. okrążeniu, kiedy to Piastri wyprzedził Verstappena po tym, jak ten lekko wyjechał na żwir. Oczywiście australijscy kibice na trybunach już podjarani, bo widzieli już możliwość walki ich kierowcy z Norrisem i potencjalne przełamanie klątwy, która nad ich narodem ciążyła od dawna. I polegała na tym, że żaden australijski kierowca nigdy nie wygrał wyścigu, ani nawet nigdy nie stanął na podium podczas Grand Prix Australii. Znaczy dobra, stanął, ale później go zdyskwalifikowali, więc nie stanął. Kibice ci jednak jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka. Verstappen zaczął oddalać się od kierowców McLarena, natomiast Piastri z Norrisem byli bardzo blisko siebie. Ale w pewnym momencie poleciały Team Orders i Piastri dostał polecenie utrzymania pozycji. Wtem na 33. okrążeniu Liam Lawson ścigał się na torze z kierowcami McLarena, więc wycofuję moje poprzednie słowa z tego filmu na temat rywalizacji Nowozelandczyka z McLarenami. Udało mu się jednak. A nie, dobra, on był dublowany, to nieważne. I teraz, okrążenie później, wyborny kierowca Astona Martina, jeden z debiutantów, Fernando Alonso, wykazał się kunsztem i doświadczeniem dwukrotnego mistrza świata. I stracił panowanie nad bolidem, obrócił się i przywalił prosto w ścianę, zapewniając wszystkim hiszpańskim kibicom Formuły 1 powrót do spania, bo oni to lubią spać, a i tak żadnego z ich dwóch kierowców już w wyścigu nie było. Wyjechał safety car, a kierowcy zaczęli zjeżdżać do boksów i zmieniali swoje opony przejściowe na slicki, zakładając, że tor zacznie schnąć. Po tych zmianach kolejność na torze wyglądała następująco: Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Leclerc, Tsunoda, Albon, Hamilton, Gasly i 10. już Antonelli. Wszyscy jechali już właśnie na slickach. Pozostali kierowcy poza pierwszą dziesiątką też założyli slicki,
Poza Okonem i Bermanem z Haasa, którzy jechali na samym końcu i dalej byli na interach. W trakcie jazdy tego samochodu bezpieczeństwa, a on tam był parę ładnych okrążeń, warunki na torze były mieszane, to widać chociażby tutaj na zdjęciu, część toru była sucha, a część była mokra. Ale ogólnie już wtedy były komunikaty, że za chwilę będzie ponownie padać. Więc co w takiej sytuacji zrobił Haas? Ściągnęli Bermana do boksów i teraz, po komunikatach o tym, że idzie deszcz, założyli mu sliki. A ten to w ogóle jeszcze wjechał prawie w Verstappena, wyjeżdżając z pit lane. Serio, no Haas to jest stan umysłu. Na 41. okrążeniu samochód bezpieczeństwa wrócił do boksów, a Lando Norris perfekcyjnie poprowadził restart, utrzymując prowadzenie przed Piastrim. I tutaj Piastri dostał info, że jednak może się ścigać z Norrisem i walczyć o zwycięstwo. Ale na 44. okrążeniu oba McLareny, w sumie niezależnie od siebie, zaliczyły piękną wyjebkę poza tor. Norrisowi w sumie aż tak bardzo złego nic się nie stało i jechał dalej, natomiast Piastri skończył na trawie, ale w heroicznej walce z mokrą nawierzchnią udało mu się wrócić na tor, dzięki czemu nie zawiódł w pełni swojej publiczności. Natomiast całkowicie zaprzepaścił marzenia o australijskim kierowcy F1 na podium wyścigu w Australii. Bardzo szkoda, naprawdę. Na 46. okrążeniu już mocno zaczęło padać i tutaj było spore zamieszanie z pitstopami i oponami. Kierowcy McLarena szybko zmienili opony znowu na intery, ale niektórzy kierowcy zostali na slickach, na przykład taki Verstappen, który teraz prowadził. Jednak on, jak zobaczył jak to się ślizga, to też zjechał założyć intery. Tutaj przez chwilę wyścig prowadził Hamilton na hardach, drugi był Leclerc również na hardach, ale na torze zaczęła się naprawdę spora ulewa. I kierowcy Ferrari, ponownie jadący na hardach, zaczęli być objeżdżani jak dzieci przez na przykład takiego Norrisa, który był już wtedy na interach. Ale dobra, do sytuacji Ferrari później wrócę w filmie, bo jak może zauważyliście, pominąłem tutaj póki co kilka wydarzeń i zrobiłem to całkowicie celowo, żeby później omówić Ferrari zbiorczo. Z racji na warunki pogodowe, to zarówno Lawson, jak i Bortoleto, który tym razem już nie opanował swojego zielonego potwora, obaj wjechali w barierki i dołączyli do pozostałych amatorów, którzy już zdążyli się wycofać. Lawson to i tak jechał prawie że na samym końcu, więc whatever, ale Bortoleto w sumie trochę szkoda, no ale takie jest życie. Wyjechał safety car, a wyścig został wznowiony na 52. okrążeniu i ostatnie kilka okrążeń to była po prostu walka Maxa o próbę odebrania P1 Norrisowi. Jednak pomimo prób nie udało mu się to i Lando Norris został zwycięzcą Grand Prix Australii 2025, wyścigu rozpoczynającego ten sezon. Drugi był Verstappen i podium dopełnił Russell. Natomiast czwarty był Antonelli. Po słabych kwalifikacjach naprawdę odrobił straty i według mnie był kierowcą tego wyścigu. Nie zrobił może nic nadzwyczajnego, ale co ważniejsze, nie zrobił nic głupiego, po prostu konsekwentnie piął się do przodu i dojechał za Russellem, czyli dokładnie tam, gdzie dojechać był powinien. Piąty był Albon, oni tam w ogóle we dwójkę się na chwilę zamienili pozycjami, bo Antonelli po wyścigu dostał karę, ale później mu ją anulowali, więc tak jak dojechali, tak finalnie zostali sklasyfikowani. Albon też naprawdę mega dobry wyścig, dlatego na początku powiedziałem, jak Sainz się rozbił, że Williams jest naprawdę szybki. Matko boska, gówno żyło! Szósty był Stroll, który przejechał cały wyścig kompletnie niezauważony. Nie no serio, nie pamiętam nawet jednej sytuacji w tym wyścigu, która byłaby związana ze Strollem. Oprócz tego, że miał złe opony założone na początku. Ale skończył grubo przed dziadem Doviedo. I co teraz powiecie, hejterzy? Siódmy był Hülkenberg, który jednak wykorzystał to swoje kilkunastoletnie doświadczenie i jakimś cudem dowiózł tego Saubera na P7. Jak? Tego to nie wiem, ale tym samym Sauber ma już teraz więcej punktów niż rok temu przez cały sezon. A sam Hülkenberg skończył przed oboma kierowcami Ferrari i on jeden ma więcej punktów niż całe Ferrari łącznie. Wszyscy debiutanci oprócz Mrówy i ostatniego Bermana odpadli, a wyścig był naprawdę mocnym otwarciem sezonu. I naprawdę, kto nie wstał o tej piątej i nie oglądał na żywo, to niech żałuje. Oceniam to Grand Prix na solidne 7,5 na 10. Ale tak jak mówiłem, celowo omijałem kwestię ferraryjską w tym filmie, żeby teraz
dokładnie rozprawić się z całym tym gównem za jednym zamachem. Zanim sprawa ferraryjska, to jeszcze dam szybkie info dla moich patronów, póki mam atencję wszystkich. Dzisiaj wrzuciłem na Patronite film z recenzją też Grand Prix Australii, ale 2009, czyli słynnej próby najazdu Vettela na Bogu ducha winnego Kubice. To jeżeli ktoś jest moim patronem, to polecam se tam iść po tym filmie i obejrzeć. A jeżeli ktoś chce zostać moim patronem, bo lubi moją twórczość i chce bezinteresownie wesprzeć moją osobę, to link do Patronite jest w opisie tego filmu. Ale teraz, cymbały z Ferrari. Już na starcie obaj kierowcy Ferrari wyprzedzili Albona, ale na pierwszym zakręcie pierwszego okrążenia prawie się nasze dwa asy ze sobą zderzyły. Przez to Hamilton musiał się lekko wycofać, więc Albon szybko odzyskał jedną pozycję. No okej. Później na trzecim zakręcie Leclerc wyprzedził Tsunodę, więc wiecie, elegancko, 3 zakręty, 2 pozycje do przodu dla Leclerca. Później na tych pozycjach Leclerc P5, Tsunoda P6, Albon P7, Hamilton P8 jechali sobie przez około 40 okrążeń. Kiedy to na okrążeniu 43 Tsunoda wyprzedził Leclerca. No okej, dalej bez tragedii. Po drodze tam była pierwsza pajacerka na radio z Ferrari w tym roku, na pewno nie ostatnia, bo Leclerc zgłaszał, że ma w kokpicie wodę, a na radio inżynier mu powiedział, że tak, to chyba jest woda. What color is a carrot? Carrot? I think it's a carrot. Następnie Leclerc, próbujący odzyskać swoją pozycję od Tsunody na 44 okrążeniu, obrócił się, po prostu, sam z siebie. Po drugiej stronie garażu wcale nie było lepiej, gdyż Lewis już w pierwszym swoim wyścigu doświadczył komedii radiowej zespołu z Maranello. Bo Ferrari ciągle dawało mu jakieś komunikaty z dupy, a ten im ciągle mówił, żeby w końcu się zamknęli, bo on sam ogarnia jak jechać. Aczkolwiek robił to bardzo grzecznie i z szacunkiem, trzeba mu to oddać. I pod koniec, z niewiadomych dla mnie powodów, po tym jak ten Leclerc zaliczył spina, to Ferrari nie ściągnęło bolidów na zmianę opon na przejściowe, wtedy kiedy zjechał na przykład Verstappen. I zrobili to dopiero po jednym okrążeniu później. Serio, dopiero po przejechaniu na hardach całego jednego okrążenia na mokrym torze, to ściągnęli zarówno Hamiltona, jak i Leclerca i zrobili im niezbyt szybki podwójny pit stop. I jeszcze ja bym zrozumiał, że dobra, chcieli zaryzykować, jechali na przodzie na 2 pierwszych pozycjach, może faktycznie przestanie szybko padać, ale ludzie mogli chociaż jeden bolid ściągnąć, a drugi zostawić. Żeby jakoś zdywersyfikować tę strategię. Nie wiem, Hamilton mógł zostać, a Leclerc zjechać razem z Verstappenem do boksu, albo na odwrót, obojętne. Ale przecież wiadomo, że we włoskim słowniku nie ma czegoś takiego jak poprawnie działająca strategia i jak już mamy komuś wyścig, to zrobimy to obu kierowcom. Po tym samochodzie bezpieczeństwa, co to się Lawson i Bortoleto rozbili, to wyścig został wznowiony na 52 okrążeniu i kierowcy Ferrari znowu się prawie zderzyli na pierwszym zakręcie. Później na 54 okrążeniu Gasly popełnił błąd i oba Ferrari go wyprzedziły, ale na ostatnim okrążeniu Piastri wyprzedził Hamiltona i finalnie Leclerc skończył na P8, Piastri na P9, a Hamilton na P10. Swoją drogą ten manewr Piastriego na Hamiltonie był naprawdę bardzo ładny. Natomiast możecie teraz powiedzieć, że to hopium z mojej strony, ale ja bym jeszcze Ferrari aż tak nie skreślał. Bo tak, po 1029 dniach z rzędu Max Verstappen nie jest już liderem klasyfikacji kierowców. Jest nim Lando Norris, ponieważ McLaren jest zdecydowanie na ten moment najszybszym bolidem. Ale jeżeli chodzi o drugi najszybszy bolid, to wciąż myślę, że najszybsze mogą być zarówno Red Bull, jak i Mercedes, jak i Ferrari. Dlatego, że Ferrari było dosyć szybkie. Nie najszybsze, ale dosyć szybkie w tym wyścigu. Mogą być jeszcze szybsi, ale do tego za chwilę przejdziemy. Ale to, co w dużej mierze w tym wyścigu ich zajechało, to oczywiście grande strategia. Po wyścigu sam Andrea Stella mówił, że był zaskoczony tempem Ferrari, ale wciąż uważa, że póki co to oni, w sensie my, jesteśmy największymi rywalami McLarena. Dlatego spokojnie, poczekajmy, nie ma co wyciągać pochopnych wniosków. Hamilton się musi wjeździć w bolid, a Ferrari musi tylko poprawić strategię i wtedy będziemy walczyć z McLarenem. Nie no dobra, oni od 17 lat strategii nie potrafią poprawić, więc może to jednak jest tylko jedno wielkie hopium. Ale jak wiecie, ja jestem najtwardszym tifoso i ja dalej wierzę, bo wiara to jedyne, co mi pozostaje. Jednak, jak możemy przeczytać na pewnej włoskiej stronie, a jak wiadomo, włoskie strony broniące Ferrari są zawsze rzetelne i obiektywne,
Być może Ferrari po prostu trochę skopało konfigurację swojego bolidu na ten weekend, co oznaczałoby, że nie pokazali pełni osiągów. Nie no dobra, brzmi już jak desperat, ale wiecie, tonący brzytwy się chwyta. Otóż podczas treningów Ferrari i Leclerc radzili sobie bardzo dobrze, to już omawialiśmy. I wiecie, treningi treningami, ale Leclerc był tam najszybszy gdzieś, więc wiadomo, że te treningi się liczyły i pokazywały to, na co każdy bolid stać. Jednak praktycznie z dnia na dzień dobrze radzący sobie bolid Ferrari przestał sobie radzić. W tych kwalifikacjach zajęli 7. i 8. miejsce, a Charles po nich powiedział jedną ciekawą rzecz. Bo zasugerował on, że spadek formy podczas kwalifikacji, który później był kontynuowany w wyścigu, jak się okazało, był świadomą decyzją zespołu podyktowaną koniecznością. On tego tam nie rozwinął, ale w padoku pojawiły się spekulacje, że zespół został zmuszony do podniesienia swojego samochodu, aby uniknąć nadmiernego zużycia deski pod podłogą, co mogłoby skutkować dyskwalifikacją, podobnie jak miało to miejsce podczas Grand Prix USA w 2023 roku. I jeśli Ferrari jeździło z bardzo małym prześwitem w piątek, to mogło to oznaczać, że samochód był na granicy regulaminu. Więc w takiej sytuacji podjęcie środków zapobiegawczych, takich jak właśnie zwiększenie prześwitu, stało się koniecznością. Ale niestety ta decyzja negatywnie wpłynęła na aerodynamikę bolidu, prowadząc do utraty docisku i problemów z balansem. Szczególnie w zakrętach i przy przyspieszaniu, co było widoczne na przykład w czasie kwalifikacji. Więc teoretycznie, jak ogarną sobie te kwestie przed Chinami, gdzie będą już mieli przecież zebrane dane z Australii i nie będą aż tak zapobiegawczo ustawiać swojego bolidu, tylko zrobią to umiejętnie, to osiągi powinni mieć lepsze. Znaczy, znając życie i ten zespół, to będą mieć lepsze osiągi, ale finalnie zostaną zdyskwalifikowani, więc albo nie, w ogóle obniżą samochód, ale okaże się, że zarówno będą wolniejsi oraz jeszcze zostaną zdyskwalifikowani za zbytnie zużycie deski. To by najbardziej pasowało do tego zespołu. Abstrahując od tego, to na te Chiny FIA wprowadziła surowsze testy elastyczności tylnych skrzydeł, mające na celu zapewnienie uczciwej rywalizacji i eliminację potencjalnych przewag aerodynamicznych. Ponieważ niewymienione z nazwy zespoły, chodzi o McLarena, znowu kombinowały z tym tylnym skrzydłem i mini DRS-em. Bo wszystkie zespoły w Melbourne miały bolidy zgodne z regulaminem, gdzie zgodne z regulaminem to znaczy, że jak przechodzi statyczne testy w garażu, to jest git. Tak, to prawda. Natomiast po wyjechaniu już na tor, niektóre zespoły tak umiejętnie zaprojektowały swoje tylne skrzydło, że to znacznie się uginało i dawało sporą przewagę. Oczywiście na tym polega Formuła 1, że starasz się działać na granicy regulaminu i szukać przewag wszędzie, gdzie tylko możesz, więc to jest git. I nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo mi się nie chce, ale znowu, niektóre zespoły teoretycznie powinny być wolniejsze w Chinach niż były w Australii. Czy pomoże to Ferrari? Przekonamy się wkrótce, ale o tym zespole to już powiedziałem w tym filmie już i tak chyba zbyt wiele. Co do Mercedesa i ich nowego kierowcy, to ogólnie debiut wszystkich Kimich w Formule 1 był bardzo dobry. Ale za tego Kimiego trzymam naprawdę kciuki w tym sezonie i to wcale nie dlatego, że mam awersję do pewnego innego kierowcy, który tak się składa, że też jeździ tym samym bolidem. Swoją drogą, jak oglądaliście wyścig, to czy zauważyliście, że tabelę z różnicami czasowymi pomiędzy kierowcami włączyli dopiero około 30 okrążenia? To strasznie dużą różnicę robi w oglądaniu, bo dosłownie nie wiadomo, co się dzieje na torze, jak nie widać tych czasów. Tak czy inaczej, ponownie wyścig był naprawdę dobry. A wiecie, jaki jeszcze wyścig był naprawdę dobry? Wyścig sprinterski Formuły 3 na tym samym torze. Ja mówiłem już to na moim kanale wiele razy, że ja w sumie nie oglądam F3, bo nie mam czasu i tak dalej. Ale najwyższa pora chyba to zmienić. Roman Biliński zadebiutował w Formule 3 właśnie podczas Grand Prix Australii 2025, startując w barwach zespołu Rodin Motorsport. Nasz Polak Rodak zajął 10. miejsce podczas kwalifikacji, co oznaczało, że w wyścigu sprinterskim, który miał miejsce przed kwalifikacjami F1, wystartował z 3. pozycji, z racji na reverse grid dla pierwszej 12. Początek nie był łatwy, trudny start sprawił, że stracił on nieco czasu, a sam wyścig obfitował w różne wyzwania, ale w sumie tam więcej było jazdy za samochodem bezpieczeństwa niż rzeczywistego ścigania się. A finalnie to zakończył się on nawet za safety carem. Ale nie zmieniło to faktu, że Roman wykazał się opanowaniem i umiejętnościami, ostatecznie finiszując sprint na 3. miejscu. Tym samym zdobył swoje pierwsze podium w F3 już w debiutanckim weekendzie
zapisując się w historii jako pierwszy Polak z takim osiągnięciem w tej serii. Bardzo ładnie, Roman, jesteśmy z ciebie dumni i żebyś mógł to usłyszeć, to specjalnie dla ciebie dodałem angielskie napisy do tego filmu. Wspaniały rezultat dla naszego kierowcy, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że zaledwie 8 miesięcy temu miał poważny wypadek samochodowy, przez co miał niedowład nogi przez jakiś czas. Bardzo zachęcam was wszystkich do dopingowania zmagań naszego kierowcy w F3, żebyście później nie płakali, że dalej nie ma żadnego polskiego kierowcy w F1, czy nawet w F2. Tym bardziej, że w sumie tam w tym F3 to są niezłe jaja. Bo jak się na tor wypuści 30 chłopaczków w sumie, to tak, oni się co okrążenie praktycznie. Więc ogląda się to bardzo ciekawie. Tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć i bardzo podziękować moim patronom z Patronite. Bez was ten kanał nie mógłby funkcjonować w takiej formie, jak funkcjonuje, dlatego naprawdę chcę powiedzieć i podkreślić, że jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny. Szczególne wyróżnienia oraz podziękowania dla moich top patronów, czyli Izabeli, Miłosza, Jana oraz Piotra. Natomiast jeżeli ktoś z was, drodzy widzowie, jeszcze nie jest moim patronem, a chciałby wesprzeć moją osobę, to zapraszam na patronite.pl/rfp. Ten link jest w opisie i tam można właśnie dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju tego kanału. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i w tym filmie to już wszystko. Nara.